Słuchajcie, ale hicior dzisiaj z pozoru taka normalna, elegancka E-klasa 212 po lifcie, S212, no bo T-model kombi. Oj, jest to kawał rodzinnego samochodu, rocznik 2013, podstawowa benzyna pod maską, E200. Maszyna ta została mi udostępniona przez dealera samochodów używanych Autokomfort spod Szczecina, z Morzyczyna. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Auto za 6 tysięcy złotych. Ale słuchajcie, no testu przeważnie nie zaczynam od bagażnika, ale tutaj muszę. Czy to będzie bagażnik, czy może bardziej przestrzeń pasażerska? Ja pierniczę, to jest hicior. To jest naprawdę rzadko spotykana opcja, bo ta E-klasa jest 7-osobowa. Proszę bardzo, 2 fotele z tyłu jeszcze tutaj, w bagażniku normalnie, chowa się to wszystko, później wam to pokażę. No, jeśli ktoś siedzi w motoryzacji, no to z pewnością wie, że właśnie E-klasy, czy to nawet jeszcze wcześniej W124 wychodziły w wersjach 7-osobowych, 210, 211, 212, a nawet 213. Nie wiem jak jest z 214, ale wiecie co? Zajrzałem sobie na Mobile.de i tak chciałem zobaczyć, ile jest 7-osobowych E-klas. Znaczy E-klas 124, mniej więcej kilkanaście sztuk, z czego żadnej 212, o dziwo. 213 jest więcej, i to takich taksówkowych. Jakaś tam 211 limuzyna wyskoczyła na przykład, ale no ja pierniczę. I co będzie najciekawsze? Nie to, że tej maszynie szybciuteńko tak przyjrzymy się z bliska, nie to, że zmierzymy ją dzisiaj raceboxem, przynajmniej postaramy się, bo jest troszkę wilgotno, ale wsadzimy tutaj mojego kolegę z kamerą i pojedziemy tak na próbę autostradową. No kurczę, każdy z nas wie, jak 212 wygląda. Jest to polift, także inaczej już wyglądają tutaj lampy z tyłu, reflektory z przodu, inne są zderzaki, proszę, ale tutaj mamy chromów, ale Mercedes, no to dumnie, chromów tutaj nie trzeba się wstydzić. Widzę już fejkowe końcówki układu wydechu. Nie, no takie półfejki, to jest element zderzaka, ale tam z tyłu jest normalnie końcówa, z drugiej, no panie, z drugiej jest tak samo, o, jeszcze to jest nawet takie metalowe. No za szyn. Auto, 4,9 metra długości, kawał samochodu. Mamy tutaj napęd na tylną oś, automatyczną skrzynię biegów, 184-konny silnik benzynowy. Masa auta w takiej konfiguracji to mniej więcej 1735 kg. Proszę bardzo, jeszcze rzut oka na mordeczkę. Ogólnie te klasy różnie mogły wyglądać w zależności od wersji. Niektóre na przykład, takie chyba Elegance, no to miały znaczek tutaj taki wystający, tradycyjny mercedesowski na masce, ale tutaj nie wiem, chyba to jest Avantgarde, mi się wydaje, że już jest taki większy, ale na grillu. Mercedes, wprowadzając lift 212, znacznie ją tutaj z zewnątrz odświeżył, ale ogólnie, jeśli nawet chodzi o detale, no to ta generacja E-klasy pod wieloma względami została poprawiona. No ale tak optycznie, no to najbardziej tutaj ona różni się od przedlifta z przodu. Wewnątrz raczej zmiany są minimalne. Felgi klasyczne, takie dosyć 17-calowe, opony 245 szerokość. Z tyłu takie same, proszę bardzo, dokładnie 245 na 45. Y, także do 300 km na godzinę. Wnęki ich są polakierowane na szaro, wierzchnia część jest spolerowana. Tam spolerowana, sfrezowana. Dobra, jeszcze raz zajrzymy do bagażnika. Bagażnik ogólnie jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo duży, elektrycznie otwierany. No zobaczcie, nawet tutaj jest uchwyt na kubki, zagłówki, pasy osobne. Po bokach też są różne tutaj jakieś schoweczki. No wiecie, jakoś tam się tutaj mieszczę, ale ogólnie szału nie ma. To raczej miejsca dla bardzo niskich osób, takie awaryjne wręcz, ale są. Proszę, można sobie telefon nawet ładować, zapiąć pas, kontrolować tutaj, no nie wiem, co się dzieje z bagażami na przykład. Z tej perspektywy, proszę bardzo, petrol już 198 cm wzrostu. No i wychodzenie też tutaj jest specyficzne, trochę spodnie sobie uświnię. No i jeśli chcemy złożyć, no to proszę bardzo tak. Najpierw tutaj pasy trzeba wpiąć i teraz ciągniemy, odblokuje się, tak. Teraz jest ok. Cyk, składamy zagłówki. No, w ten sposób ciężko to jedną ręką wszystko zrobić. Przyciskamy tutaj taki przycisk od spodu, wciskamy to w dół i cyk. Zwróciliście uwagę, że nawet jest tutaj jeszcze koło zapasowe. Dojazdówka, ale jest. Rewelacja. No i oczywiście tutaj wchodzi roleta. Akurat ją z tyłu mam włożoną. Później będziemy kombinować. Dobra, wszystkie dywaniki tutaj przeniosę do tyłu. Zamykamy. No i zajrzymy już do kabiny pasażerskiej. No już byliśmy przecież, tylko z tyłu.
Boczek drzwiowy. Tutaj jest miękko, tutaj miękko, miękko. I tutaj już ten element jest twardy, nie, tutaj jest miękko, ten element tylko twardy. Przyszycia, ciemne drewno, roletki, tapicerka, czy to jest skórka prawdziwa czy fejkowa? Chyba jakieś Artico, ale ładnie to wszystko wygląda. Bardzo zadbany jest ten samochód, w ogóle taki mega rodzinny, zobaczcie. Nawet tutaj mamy po obu stronach, o, dla brzdąca, prawdziwe, rodzinne kombi. Proszę, jeszcze izofixy, poduchy powietrzne, tutaj się to wszystko jeszcze też składa, ładnie to wygląda. O, trochę ciemno może być, ale tak tutaj się mieszczę z tyłu. Kamera trochę rozjaśni? Nie. Ale ogólnie mam tutaj miejsce nad głową, nawet jak się wyprostuję na nogi, kolanami dotykam już o fotel, jak tak ten fotel ustawiony jest pode mnie. Podłokietnik, w podłokietniku schowek, uchwyty na kubki. Proszę bardzo, widać? Widać mniej więcej. No i przestrzeń pasażerska z przodu. Ciemno skonfigurowany ten samochód, ale jest bardzo elegancko, tak mega tradycyjnie, jak na takiego nowocześniejszego Mercedesa. Ale jeszcze nie mamy tutaj wystających tabletów. Ekran jest tutaj pod daszkiem. Tarcze, po środku jest ekran LCD, zaraz zresztą Wam pokażę. Dźwięk otwierania i zamykania drzwi z przodu. O, nawet kilesik tutaj mi już się odpala, szybko działa. Boczek z przodu tak samo jak z tyłu. Tak samo jak z tyłu. Tutaj jest twardo. Przyciski. Auto ma mniej więcej 230 000 kilometrów przebiegu. No i spójrzcie na fotel. Ładnie? No jak tak wejdziemy sobie na Otomoto i tak 230 000, 212 czasami mają takie niby 230 000, a tutaj normalnie jakby ktoś w zbroi jeździł jakiś rycerz i to w dodatku z jamnikiem, który by za kierownicę użerał. Tutaj kierownica bardzo ładnie, wszystko jest ok. No dobra, jeszcze szybko odpalimy, już sam przeku nie będziemy robić, no bo tam przecież taki normalny silniczek. I widok z perspektywy kierowcy. Kierowca w tym samochodzie czuje się bardzo dobrze. Widoczność ok, czujniki cofania, kamera cofania też tutaj jest. Proszę, premium, taki zegarynka taka. Deska rozdzielcza oczywiście tutaj jest miękka, tutaj jest miękka, tu jest też miękko. Schowek. O, proszę, duży, klimatyzowany. Tutaj cyk. Tutaj wciąż jest miękko i na dole, no i tutaj jest aluminiowy taki panel, tu multimedia sterowanie, znaczy takie nie do końca multimedia sterowanie, bo tutaj też się odbywa wszystko. Proszę, skróty, nawi, disk, system, telefonik, tutaj chyba na kartę SD nawet, utwory, głośność, pełno jest tutaj fizycznych przycisków, podgrzewane fotele, zagłówki tylne chowane, czy środkowe, tutaj Eco, taka funkcja, klimatyzacja dwustrefowa automatyczna, tutaj coś jest. Jest, proszę bardzo. Taki schowek na... Nie, telefon się tutaj nie zmieści, po prostu jest schowek, uchwyty na kubki, tutaj zmiana trybu pracy skrzyni biegów E i S, no to wiadomo. Tutaj proszę pociągamy. Kabelki jakieś, to są chyba oryginalne mercedesowskie in-aux, żeby sobie podczepić jakieś coś do grania. Tak, bo tu mamy wejście USB i takie inne jeszcze, nie wiem, ja się nie znam na tym. Podłokietnik skórzany. Taki trochę miękki, wygląda jak nowy. Kierownica bez podcięcia, ale ma tutaj pewne urozmaicenia. Tutaj taki chromik, czy tam aluminium nawet. Przyjemne to jest takie w odbiorze. Bicepsiki, perforowana skóra, gładka skóra. Multifunkcja, ekstremalnie proste jest to wszystko w obsłudze. Manetka tempomatu tutaj na dole. Wycieraczek jest tutaj standardowo mercedesowsko. Proszę, skrzynia biegów, maneta po prostu. No i tutaj jeszcze liczniki. Włączmy sobie światła. Tak one wyglądają podświetlone. I mamy tutaj ekranik. A nie, 223 000 kilometrów, nie 230 000. Ładnie to wygląda. Tradycyjne tarcze umieszczone w takich tubach. Jasne. I tutaj po środku tylko ekran LCD kolorowy. Bardzo, bardzo elegancko. No, tutaj jeszcze takie menu dodatkowe. Proszę bardzo. Takie przejścia jakby tutaj są. Ale Petrolhead pięknie jechał, prawie 90% jazda eko. No i dobra, gasimy i zajrzymy jeszcze pod maskę. Otwieramy. Będzie prosto? Będzie prosto. Jednostka benzynowa 2.0 turbo, 184 konie mechaniczne, 300 Nm. Kurczę, ja myślałem, że tutaj jest 2.0 z kompresorem, ale może przed liftem był tutaj kompresor zamiast turbiny. Nie wiem, nie pamiętam. Skrzynia biegów automatyczna, 7-stopniowa, 7G Tronic Plus, ale możliwy też tutaj był manual.
nadal auto, znaczy silnik z tym autem nawet sobie radzi. No 1000 ponad 700 kg masa, ale do setki mamy tutaj wpisane 8,3 sekundy. Myślę, że okej. Do takiego normalnego, codziennego przemieszczania się jak najbardziej. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną, 225 km na godzinę według deklaracji producenta. Kawał bombowca. Jeszcze teraz spojrzałem, ile tutaj ma pojemność ten bagażnik, jak mamy fotele. 635 litrów. Jest to naprawdę olbrzymi, obszerny wóz. I dobra, jeśli chodzi o prezentację, to by było na tyle. Myślę, że możemy przenieść się pod autostradę. No dobra, to jesteśmy na miejscu. Mój kolega Krzysztof już jest w bagażniku, siedzi sobie, ledwo się mieści, ale daje radę. Palimy. Tak jak mówiłem, bez soundchecku dzisiaj. Jeśli chodzi o przyspieszenie od 0 do setki, no to muszę przyznać, 8,09 wyszło na mokrej nawierzchni i to właśnie jak normalnie wystartowałem, a nie przyciskałem hamulec i gaz. Także muszę przyznać, że tak zdrowiutko. I okej, wjeżdżamy na autostradę. No ciekawe, jakie tutaj będzie 100-200. Teraz będziemy jechać ostro pod wiatr. No i dobra dzida. I od razu tutaj będzie, myślę, pomiar 100-200. $150, 160, zobacz, i to jest naprawdę podmocny wiatr. Tutaj z tyłu wycieraczkę spróbuję odpalić, ale nie wiem, czy coś to dało, czy nie. Dobra, 195. I proszę, 0,2% pod górkę, 32 sekundy pod ostre wiatrzysko. Ja szczerze obstawiam, że może być tutaj i 250 licznikowe, jak zawrócimy. Czekajcie, ja sobie zwolnię tutaj troszkę i wyzerujemy jeszcze zużycie paliwa, bo zapomniałem. No dobra, teraz jest skasowane. Kurczę, jak tutaj... O, jest spryskiwacz, proszę bardzo. Jest z tyłu spryskiwacz. Będzie ok. Bardzo jestem ciekaw, co sobie inne osoby myślą, jak tutaj widzą gościa z tyłu w bagażniku siedzi. Dobra, nawet nie wiem, czy jest tutaj sens cisnąć, ponieważ nie dość, że jest pod wiatr, to no tutaj za chwilę pod górę i tak dalej. Lepniemy sobie na odcinku specjalnym, myślę. Będzie optymalnie. Będę wam tutaj wrzucał takie flashbacki, jak to wygląda z perspektywy właśnie pasażera z trzeciego rzędu. Myślę, że to będzie mega interesujące. Jeszcze próby autostradowej z tej perspektywy chyba na YouTubie nie widziałem. Dobra, odcinek specjalny, takie 180 km na godzinę pod wiatr. No i decha. Skrzynia raczej nie wiem, czy jest takie do sportowej jazdy stworzona, ale daje radę. Przełożenia są bardzo długie. Dobra, tutaj muszę zwolnić. Nie wiem, czy ktoś będzie chciał się wyprzedzać. Niestety nie mogę tak deptać w ciemno. Nie zawrócimy sobie na Szmyn, tylko na Szwed. Z przeciwka jest duży ruch. Oby się troszeczkę uspokoił. Dobra, depniemy. - 225 wpisane i zobaczcie, podwiatrzysko, wprawdzie z góry, ale podwiatrzysko. No teraz jest równo. No i 224 km na godzinę już było. Proszę Państwa. Wie co, tutaj jeszcze zrobimy sobie jedno takie porządkowe depnięcie. No zobaczymy po prostu z drugiej strony, czy będzie ruch, czy nie. Także tutaj już spróbuję jakąś wyższą prędkość uzyskać też, póki mogę. O, 220. Dobra, i 228 według GPS-u odpuszczam, bo tutaj ruch, ktoś się może zacząć wyprzedzać. Wiecie jak jest. Jak na razie średnie zużycie paliwa wychodzi mi tutaj 20 litrów
więcej niż 20 litrów, ale ten Mercedes po prostu tak pokazuje. Patrzcie na turbiny wiatrowe. To jest dowód, co tu się będzie działo, jak zawrócimy. Co może jeszcze prędkości obrotowe, to takie 140 km na godzinę. To jest 2503 obroty. 120 to jest 2000. Poczekajcie. 2054 przy 100 km na godzinę. Siódmy bieg. No to 1768. Mniej więcej, tak. Dobra. Lecimy i zawracamy. No dobra, tu zjeżdżamy. Szczerze, czy robimy sobie soundcheck? Sam nie wiem. Nie, no zrobimy oczywiście. No nie ma tutaj trybów jazdy, tylko na S po prostu ustawiłem skrzynię biegów i eko wyłączyłem. No i dzida. Więcej tutaj słychać szum niż dźwięk silnika, szczerze. No seryjny wydech, normalna jednostka, taka 2.0 turbo, benzynka, 4-cylindrówka. No i w segmencie E, no to powinna być cicho, rzecz jasna, to jest jasne jak słońce. Prowadzenie dość naturalne takie. Nie jest to sportowy samochód, też ma tutaj oponka profil 45, no ale szerokość 245. No trochę się tutaj bujamy. Też tutaj nie chcę pasażera z tyłu jakiejś choroby lokomocyjnej, żeby miał, sprawić chorobę lokomocyjną. No tutaj właśnie z kolegą rozmawialiśmy, że tak nie czuć z tyłu prędkości, ale widać i słychać, jak tu klapa z tyłu pracuje, gdzie z przodu nawet nie pomyślał o tym, nawet tego nie słychać, a i tak dalej. No ale raczej rzadko kiedy siedzi się w kombi w bagażniku. No dobra, dzida. I wjeżdżamy. 32 sekundy było pod wiatr. Tutaj będzie z 24, myślę. 170, 180. Nie wiem, przy 184 koniach tak wątpię, żeby ten wóz się bujał w serii. 23,74. No proszę was. Dobra, 210 i musimy odpuścić. Dobra. Tutaj tak nie będę do oporu trzymał. Niech każdy się powyprzedza. O, teraz może będzie możliwość. 228 km na godzinę już było. O, ale skrzynia jest tutaj długo, naprawdę. Mamy tutaj pełno obrotów jeszcze. Dobra, i muszę odpuścić, bo nie wiem, czy tutaj bus będzie chciał wyprzedzać, czy se eco-driving za ciężarówką robi. Eco-driving robi. No i dobra. Ale Volvo jedzie. Dobra, i 228 i trzeba hamować. No, 228, 9, 230. Dobra, i hamujemy, trochę za duży ruch. 233 km na godzinę według GPS-u i to najpierw był zjazd, a później praktycznie równo, także idzie ta maszyna, nawet nie widziałem ile jest według prędkościomierza. O, rezerwa już tutaj się zapaliła. No to myślę taki ostatni moment. No zobaczymy, jak będzie coś lepiej to będzie, jak nie to nie. No patrzcie, 210, 15, 20, 25, 30. No i dobra, i tutaj jest takie równo, powiedzmy 233 km na godzinę z wiatrem. Kurczę, może i to seria jednak? Nie wiem.
Ciężko powiedzieć, dobrze się zbiera strasznie wóz. No i dobra, myślę, że w tym odcinku byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa wam się niesamowicie podobała. Była to mega ważna próba autostradowa. Ja pierniczę w ogóle. Co za pomysł? No już w sumie co to za pomysł? Samo życie, no są miejsca, można tam legalnie siedzieć, sobie jechać, to co? Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.